Środa dzisiaj, drodzy Państwo. Dzień dobry, to znowu ja. Witam serdecznie. Dzisiaj trochę inna praca niż siewy i orka. Takie szerokie grabie mamy tutaj, można podejść bliżej. Szerokie grabie, a konkretnie mamy dzisiaj tutaj chwastownik. Zniszczyliśmy rolnikowi pole, chciałoby się powiedzieć. Można się odwrócić, ładnie pokazać. Mamy przejazd niezrobiony po lewej i przejazd po prawej zrobiony. Czym to, co gorzej wygląda, jest, a czym to, co nie robiliśmy, również jest. Jest to owiec. Jest to owiec siany 3 tygodnie temu, który się już dosyć dobrze zakorzenił. Dosyć dobrze. Nie mogę wyrwać, jest mega sucho, zobaczcie, urywają się korzonki, ale powschodziło również potocznie zwane zielsko chwasty. Mamy dużo chwastu, są szarłaty, nie szarłaty. Generalnie chcemy się dzisiaj pozbyć tego chwastu, który pomiędzy gdzieś tutaj się pojawia. Jest to pole uprawiane w ekologii. Pierwszy rok tutaj jest ekologii. Pan Daniel, którego spotkaliśmy ostatnio na takiej tam imprezie, podpytał nas o maszynę, która pomogłaby mu zwalczać chwasty mechanicznie. No i jesteśmy teraz przejazd dalej, gdzie pracowaliśmy i tych chwastów, no trzeba się teraz naszukać, żeby je znaleźć. Mamy ten owiec przygnieciony, ale zobaczcie, ja ciągnę za ten owiec, mogę nawet pojedynczo i on jest niepowyrywany. On jest ok. Mamy chwasty, o, czekajcie. Mamy chwasty, gdzieś Wam tutaj znajdę, bo ich naprawdę nie widać, jest tutaj, zobaczcie. To jest 5. klasa, tutaj plonu nie będzie, ale są chwasty, które są, o, zobaczcie, powyrywane. Chwasty mamy powyrywane. Pracowaliśmy na głębokości około, no to jest taki większy chwast. Żeby wychwycić wszystkie takie chwasty, to musielibyśmy też zniszczyć owiec, ale coś takiego, o, zobaczcie, jeszcze biały korzeń. To wszystko udało nam się tutaj w 80% gdzieś tam zwalczyć. Pracowaliśmy na głębokości 2, no maksymalnie 3 cm. O, zobaczcie. To wszystko mamy powyrywane, a owiec, on jest przysypany, owszem, jest nawet mocno przysypany, ale jemu tutaj potrzeba z 3-4 dni i on już się postawi do pionu, że tak powiem. Ekologiczna uprawa rzadko, bo rzadko, ale coraz bardziej popularna. Co tu siać na takiej ziemi? Pan Daniel w okolicy Budzynia, województwo wielkopolskie, gospodaruje na około 80 hektarach. Ma 1500 świń, mówił, około 1500 świń. Mimo wszystko, że tutaj tego obornika stosuje niemało, to i tak, no ta gleba, sami widzicie, piaseczek, tu nie ma co mówić. Czym pracowaliśmy? Pracowaliśmy dzisiaj ciągnikiem Aupax 4110 w nowej wersji. Dwuosobowa kabina, większy silnik 4,6 litra Doosan Weichai, także maszyna fajna, już mocniejsza, z dużym momentem obrotowym. Pracowaliśmy na wąskim ogumieniu. Ostatnio mieliście okazję oglądać ten ciągnik w siewach cebuli, także troszeczkę dzisiaj inna perspektywa, wykorzystaliśmy to wąskie ogumienie. Nie chcieliśmy tutaj specjalnie dusić tego owsa, bo miejscami nie jest zbyt mocny, więc szerokie ogumienie tutaj raczej by robiło trochę gorszą robotę. I maszyna, która tak naprawdę tutaj robiła tą dzisiejszą pracę, chwastownik KARE. Przewinęło się dzisiaj przez tutaj to pole, przez czas pokazu, no z 20 osób i powiem Wam szczerze, że pomysłów na wykorzystanie tej maszyny było dużo. Każdy, kto przyjechał, trochę przy tej suszy łapał się za głowę, czy Daniel tutaj robi dobrze. Czas pokaże, zostawiliśmy kilka takich miejsc kontrolnych, gdzie nie pracowaliśmy pilnikiem. Mamy doświadczenie z ubiegłych lat, gdzie dobrze to wyszło, nawet bardzo dobrze. Również w uprawach ekologicznych. Nasz nawet kolega Maciek stosował u siebie ten pilnik, z tego co wiem, był bardzo zadowolony. Na początku wygląda to naprawdę, no średnio, bo ten owiec czy ta uprawa właściwa jest, no nie jest może zniszczona, ale jest przysypana. I z zielonego pola zrobiło się pole szare. Wygląda trochę, jakby tu przejechała talerzówka,
ale taki jest cel zamierzony, taki ma być efekt. Ważne, żeby te chwasty zostały wyciągnięte z ziemi. I o co chodzi? No, musi być sucho z tego względu, żeby te chwasty nie przejęły nam się z powrotem. Jeżeli dziś po południu przyszedłby deszcz, nasza praca byłaby na marne. Chwasty tak naprawdę poflancowałyby się z powrotem i nie o to w tym chodzi. Staramy się zrobić tak, aby one zostały wyciągnięte na powierzchnię, wysuszone i wtedy najlepiej po tygodniu, czyli w następną środę, gdyby spadł deszcz. Trochę więcej o maszynie. Maszyna 6,2 metra. Prosta maszyna, mamy tutaj mnóstwo takich prostych zębów. Docisk maszyny mamy ustawiony na taki pośredni, także te palce delikatnie tutaj dociskają, ale da się je ręką podnieść. Mamy tutaj kilka rzędów tych palcy, więc robią one robotę. Zobaczcie, tutaj naprawdę ja trzymam i chwytam dosyć mocno i nie da się tego powyciągać, więc roślina zostaje przysypana, ale nie zniszczona. Maszynę na początku sobie wypoziomowaliśmy, ma koła podporowo kopiujące ze skalą, każde koło ma swoją skalę. Dodatkowo mamy skalę docisku regulowaną hydraulicznie. Ja tu może ją odkurzę, bo naprawdę dzisiaj tutaj wiatr był niemiły. Skala i docisk regulowany hydraulicznie. Fajnie, bo widać to z kabiny operatora i możemy sobie nawet w warunkach, tak jak tutaj na polu, pole jest takie nierównomierne, mozaika i tam pod lasem było mało co w ogóle tego owsa, który powschodził. Staraliśmy się to nawet wypłycać delikatnie, zmniejszać ten docisk, a w miejscach, gdzie była większa obsada, robiliśmy ten docisk troszeczkę większy. Daniel tutaj nie zakładał, że będzie mechanicznie zwalczał chwasty, przez to nie zwiększył obsady, ale biorąc pod uwagę mechaniczne zwalczanie chwastów chwastownikami, powinno się przy siewie już założyć co najmniej 10 do 15% większą obsadę. Z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć Wam o najważniejszym, bo pracowałem dzisiaj na nawigacji oczywiście. 6 metrów, maszyna wystaje dosyć sporo poza obrys ciągnika i pracowaliśmy delikatnie po skosie. Wjechaliśmy pierwszy przejazd równo tak jak było siane. Od razu zobaczyłem, że no nie, jednak po skosie będzie dużo lepiej. Przez to ustawiłem sobie linię A, B delikatnie po skosie, jakieś 30% odchylenia i dzięki temu mogłem pracować sobie naprawdę przyjemnie. Z tego względu, że wjeżdżałem sobie tam co 6. przejazd, robiłem kółka i naprawdę ta praca ubywała. Z każdym kółkiem tych hektarów przybywało. Udało nam się zrobić w ogóle 12,5 hektara w niecałe 3 godziny. Także to jest mega dobry wynik, z poprzeczniakami oczywiście. Pole o bardzo nieregularnym kształcie, także nawigacja tutaj dzisiaj Alinav AF303 no również się przydała. Także na dzień dzisiejszy to tyle, ale na pewno pojawimy się u Daniela i zrobimy po 2-3 tygodniach filmik, jak to wygląda troszeczkę później. Bo na dzień dzisiejszy widzimy, że z zielonego zrobiło się szaro, ale mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zielono i to nie ze względu na chwasty, a ze względu na owiec. Trzymajcie się, na razie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.